Przywiozłam dzisiaj paprykę. Pierwszy taki ciepły dzień. To nie jest cała papryka, ale tak na razie kontrolnie pierwszą partię papryki przywiozłam. Papryka w tym roku bardzo ładnie prezentuje się według mnie, jak na taką, wiecie, rozsadę parapetową. No to całkiem ładne krzaczki, nie takie wybiegnięte za bardzo. Troszkę takie niedobory wykazują, bo ja je niedawno przepikowałam do P9. Zaczęły już kwitnąć. Możecie tu zobaczyć takie pierwsze kwiaty. I ja te pierwsze kwiaty usuwam, żeby mi się nie skupiła cała energia na produkcji tego pierwszego owoca. I później jest, zobaczcie tutaj, 4 czy 5 owoców, które w tej chwili już właśnie ona będzie wykarmiała te kwiaty po posadzeniu do gruntu. Tutaj podobnie zrobię. Ostrość poproszę. No tak, wiecie, wyłamać delikatnie. I zobaczcie, tam już jest pełno pąków kwiatowych, które się będą rozwijać i te owoce będą takie równomierne. Jak zostawicie ten pierwszy kwiat, no to będzie taki pierwszy owoc, a już później te dalsze będą takie malutkie. To akurat u mnie jest wypraktykowane, że właśnie obrywam ten pierwszy owoc, pierwszy kwiat. Jak jest wybiegnięta, to też można ścinać czubki. Ja tam w którymś filmie pokazywałam, że biorę nożyczki, tak ścinam tam za którymś tym przęsłem. I to jest dobra metoda, zwłaszcza jak jeszcze jest na przykład długi okres do wysadzenia, kiedy one jeszcze w domu muszą być długo. Tutaj już nam się zbliża okres do wysadzania, więc ja już nic tutaj nie obcinam. Czekam teraz już, aż ziemia się nagrzeje, bo one do gruntu idą. Dzisiaj je rozstawię w szklarni, żeby też nie były tak gęsto. To też polecam, jak Wam właśnie sadzonki wybiegają w domu, takie robią się długie, żeby je rozstawić w dalszej odległości jedna od drugiej. To też troszkę pohamuje ich pęd do światła. Tu przywiozłam pomidora zwiadowcę. To jest mój, słuchajcie, największy pomidor, bo ja późno wysiewałam, ten był wcześniej wysiany. No i właśnie on troszkę już jest taki wybiegnięty, stał na wschodnim oknie. A tutaj mam ogóreczki. Ogóreczki były pod lampą. Te ślady to są po oprysku. Ja je, wiecie co, po posadzeniu podlałam i opryskałam takim preparatem Blackjackiem. Bardzo Wam polecam. Bardzo fajny preparat. On jest taki trochę jak ukorzeniacz, ale tak naprawdę ma bardzo dużo w sobie kwasów humusowych, jakichś tam jeszcze leonardytów bodajże. No mnóstwo takich, wiecie, fajnych rzeczy, które wpływają na to, że się korzenie dobrze nam rozwiną. No i też oprysk zrobiłam, stąd te ślady, bo on taki jest czarny troszkę, ale widać, że ogórki to polubiły. No i też będą stały te rozsady w szklarni. Tutaj mam ogórki i gruntowe, i szklarniowe. Ja sadzę tak po 2, nawet czasami 3 mi się zdarzy, ale zazwyczaj 2 sadzonki i zostawiam je tak. To już wypraktykowałam w zeszłych latach, że fajnie można właśnie 2 krzaczki tak razem posadzić, potem je po sznurku czy po siatce obok tak poprowadzić. Całkiem mi się to sprawdza, polecam. No i także zaraz tutaj sobie w szklarni miejsce zrobię, porozstawiam te sadzonki. No i chyba się pomału, słuchajcie, sezon na ogrodzie zaczyna, nie tylko na parapetach. No i takie porozstawiałam. Tutaj pierwsze 2 pomidory wsadziłam. To są tacy zwiadowcy, ja mówię. I zobaczymy. Tu na razie rozstawiłam te papryki. Troszkę tak, żeby miały więcej właśnie światła, żeby nie były tak ściśnięte. Tutaj ogóreczki, koperek. Jeszcze myślę, może tutaj zawieszę tak tą agrowłókninę, co tam leży, żeby ich słońce nie poparzyło, bo jutro ma być dosyć taki słoneczny dzień, a te papryki były pod lampami, więc mogą różnie zareagować. Tak samo ogóreczki, takie delikatne, więc może ja tutaj rozwieszę taką agrowłókninę
Tył szklarni tu mam zamknięty, natomiast tu z przodu to te drzwi zostawię do połowy otwarte, żeby nie było za duszno. Bo jak zamykam szklarnię całkiem, to one się gotują, a z kolei ja nie mogę tak kilka razy dziennie tu przyjeżdżać jeszcze z samego rana, potem wieczorem zamykać, otwierać. No więc zostawię tak górną część otwartą. No i to na dzisiaj będzie tyle, kochani. Jedziemy do domu. Zobaczę, czy tam następnym razem może następne sadzonki przywiozę. I do zobaczenia, kochani. Papa. Zrobiłam jeszcze taki parawanik. Prowizorka, słuchajcie, ale to wygląda w środku tak. Widzicie, tak tyczki dałam, żeby to na rośliny nie dotykało liści. U góry do tej linki przyczepiłam. Na dole jest przewiew, więc nie powinny się ugotować, ale właśnie ta włóknina troszkę ochroni ich przed tym takim palącym słońcem. Bo jak przygrzeje, to wiadomo, tutaj jest bardzo gorąco i boję się, że troszeczkę by się te listki poparzyły, bo one nie są przyzwyczajone. Ja niestety właśnie tak hartuję, że przywożę je tutaj i już zostają na działce, bo troszkę na balkon wynoszę, ale na balkonie to mam od strony północnej, więc tam nie ma słońca. Dobrze, już kończę, naprawdę, bo ktoś idzie, goście jacyś. Do zobaczenia, papa, kochani.